Domowe wędliny to nie tylko tradycyjne wyroby takie jak kiełbasa śląska, krakowska bądź polędwica sopocka. Dzięki wiedzy, jak robić takie wędliny w naszych domach, możemy się bawić, możemy eksperymentować z różnymi smakami. I to właśnie jest taki odcinek, w którym trochę poeksperymentuję i trochę się pobawię. Dzisiaj spróbuję połączyć wędlinę z tymi oto chipsiorami w ten sposób, aby miały właśnie jak najwięcej smaku z tych chipsów. Zapewne kojarzycie te wędliny z takimi posypkami z różnych przypraw. Postaram się zrobić coś na wzór właśnie takiej wędliny, tylko nie będzie to posypka z przypraw, a posypka z chipsów. Czyli zrobimy taką wędlinę ze schabu, coś a la polędwicę w panierce z chipsów. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyszło, jak smakowało i czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Partnerami kanału są Jelux Polska, producent jelic naturalnych oraz Chef One, producent folii i worków do zgrzewarek próżniowych. Mam taki ładny kawałek schabu. Teraz muszę tylko go delikatnie obrobić, tak aby pozostał mi sam jednolity mięsień. O taki właśnie tutaj. Czyli bez żadnych przerostów, tłuszczu oraz błonek. Usuwam ten fragment mięsa razem z tak zwanym warkoczem. Pozbywam się większości błonek i nadmiaru tłuszczu. No i finalnie zostaje mi czyściutki schabik, który dzielę na dwie równe porcje i przechodzę do peklowania. A zapeklować możemy na sucho lub na mokro. Na sucho, czyli nacieramy mięsiwo peklosolą 20 g na kilogram mięsa i zamykamy próżniowo. Do pakowania w próżni polecam worki molotowane z firmy Chef One. Super wytrzymałe, idealnie się do tego nadają, jak i do późniejszego przechowywania naszych wyrobów. Zapakowane próżniowo mięso odstawiamy do lodówki na jakieś 7 dni do zapeklowania. Lub druga opcja, peklowanie na mokro, czyli przygotowujemy zalewę peklującą, najlepiej 10%, czyli 900 g wody oraz 10 g peklosoli. I takiej zalewy używamy 500 ml na kilogram mięsa. Dodatkowo możemy nastrzyknąć schabik tą samą zalewą i odstawiamy do lodówki na 5-7 dni w temperaturę 5 stopni. Po zapeklowaniu mięsa delikatnie je osuszamy i ewentualnie oczyszczamy z pozostałych odstających elementów. No dobra, schabiki są osuszone. Przechodzimy teraz do przygotowania panierki, tej posypki z chipsów. Ja do wykonania użyję dwóch różnych wersji. Jedna zrobię z chipsów zielona cebulka, do drugiej użyję nachosów serowych i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Porcję chipsów przesypuję do blendera i mielę na drobne kawałki. Nie całkiem na pył, a na kilkumilimetrowe okruszki. Takie właśnie jak tutaj. Na początek serowe nachosy, a następnie lejs zielona cebulka. No dobra, chipsiory zmielone. Mamy taką fajną panierkę, posypkę. No i powiem Wam, że może to być naprawdę ciekawe, bo ci, co jedli okruszki z paczki po chipsach, to na pewno wiecie, o czym mówię. Ile tutaj jest smaku. Jak to wszystko będzie w wędlinie, to może to być naprawdę ciekawe. Także teraz to muszę tylko przenieść jakość na wędlinę. Żeby cała posypka się trzymała mięsa, użyję do tego białka z jajek, którym dokładnie pokryję cały kawałek mięsa, a następnie obsypię go okruszkami i dokładnie je uklepię, żeby wszystko przywarło. Najpierw pierwsza wersja Doritos obsypana i zamykam próżniowo, żeby te wszystkie przyprawy jeszcze bardziej docisnąć, żeby to wszystko było fajne, zwarte. No i to samo z drugą wersją Lay's zielona cebulka. Obsypujemy okruszkami i zamykamy próżniowo. No dobra, wędliny są gotowe, zapakowane próżniowo. Fajnie to wygląda, jestem ciekaw efektu końcowego. No i teraz odkładam je w taki sposób, oto zapakowane próżniowo na godzinkę, na 2 godzinki, żeby te wszystkie przyprawy się przykleiły do tej wędliny. Ona zacznie puszczać trochę soki, więc to wszystko fajnie się nam sklei, a podczas później pieczenia te białko zetnie i utrzyma wszystkie przyprawy w całości, utworzy taką fajną panierkę. Także ja to zostawiam teraz tak, żeby to się fajnie wszystko zbiło. Jeżeli nie mamy takich worków próżniowych, możemy spróbować to owinąć folią, bądź po prostu pominąć ten krok i wrzucić od razu do piekarnika. Nie wiem, jaki będzie efekt, bo robię coś takiego pierwszy raz. Myślę, że po prostu te przyprawy, te chipsy mogą się odklejać i tak odsypać z tej wędliny, więc robię w ten sposób. Także ja odkładam je na godzinkę, 2 i za chwilę się widzimy, przejdziemy do kolejnego etapu.
No dobra, ja sobie zjem resztę chipsiorów, co tutaj została, bo jak tak będą wędliny smakowały, no to super. Po 2 godzinach rozpakowuję worki próżniowe i widać, że te wszystkie przyprawy fajnie przywarły, wszystko fajnie się zbiło, więc teraz przerzucam schabiki na kratkę do pieczenia, wbijam termometr i będę je teraz piekł w temperaturze 90 stopni do momentu, kiedy uzyskają 62-64 stopnie. Taki przedział najlepiej zachować, aby schabik wyszedł soczysty. No i dobra, tak się prezentują wędlinki. One już są schłodzone po upieczeniu, ja je wystudziłem do temperatury pokojowej, do jakichś 30 stopni, następnie wrzuciłem właśnie na takiej kratce do lodówki, nie zawijałem w nic, żeby te chipsy, też ta posypka nie nasiąkła wodą, żeby nie wchłonęła dużo wody, żeby to też było fajne, chrupiące. No pachnie super, wyglądają super, więc pora teraz jeszcze sprawdzić, jak to wygląda w środku, no i oczywiście jak smakuje, bo zapach jest naprawdę fajny. Mega. Plasterek trzeba na spróbowanie ukroić, na bok jeszcze pokroimy sobie. No dobra, więc mamy wędlinki gotowe. No naprawdę pachnie to fajnie. Same chipsy czuć tak naprawdę. Sprawdźmy sobie teraz. Wizualnie, jak widzieliście przed chwilą, też to wygląda super. Fajna panierka, taka posypka się wytworzyła. Myślę, że trochę może za dużo dałem tych chipsów, bo część odlatuje. To, co się miało przykleić właśnie do tego białka, to się przykleiło, fajnie się trzyma. Jest gruba warstwa, całe to mięso jest pokryte, ale w niektórych miejscach po prostu tak jakby za dużo było i się odkleja. No to teraz jeszcze sprawdźmy, jak to smakuje. Czy to był dobry pomysł? Normalnie czuć trochę wędlinki i ten smak chipsiorów, akurat w tym przypadku nachosów tych serowych, fajnie, wszystko smakuje. Wewnątrz jest idealna, była pieczona do temperatury 64 stopni, jest fajna, delikatna i soczysta. No dobra, teraz pora na drugą. Lejsy, zielona cebulka, no to testujemy. Tutaj widzę, tak powłoka grubsza jest i fajnie ona się przykleiła, trzyma się bardzo dobrze. Całkiem fajnie to pasuje. Może nie jest to wędlina na co dzień na kanapkę, ale żeby zrobić na jakąś imprezę, żeby zaskoczyć znajomych, jakaś przekąska, zagryzka, idealnie pasuje. Naprawdę. Chcesz spróbować? Dobra, damy jeszcze spróbować tutaj testerowi zza kamery. To są nachosy, Doritosy. Spróbuj. No i czuć. Myślałam, że jak jest tak malutko, to nie będzie czuć. Malutko? No to jest dużo. No ale wiesz, o takim kawałku. Miam. Takie, no fajne, ale gówno. Nie, to nie ma być oszukane. No, No masz nie to, jest spróbuj. oszukane, jest mega dobre. No masz, spróbuj to. No i no fajne to jest. W ogóle fajnie, bo myślałam, że się będzie odrywało, że będzie odpadało, a to się idealnie trzyma. No to spoko. Bardzo dobre. Dobra, cicho. Polecam. Także, jak widzicie, naprawdę ciekawy przepis, coś nietypowego, a naprawdę bardzo dobrego. Róbcie, próbujcie, dajcie znać, jak wam wyszło. Tak, możecie kombinować z różnymi innymi chipsami, z innymi smakami. Naprawdę fajna taka, może być, no naprawdę może być z tego taka fajna wędlina na jakieś imprezy, żeby właśnie pokroić plasterki. Jaka taka przekąska. Jeżeli chcecie więcej takich nietypowych przepisów, dajcie znać w komentarzach, a na pewno coś jeszcze przygotuję. Do zobaczenia, cześć!